ja już widzę, że kurier przyjechał, także na czas. I idę dać gołąbki i jadą w trasę. Tu młodeczki, które idą do jednego z kolegów z gołębi lotowych, zamówił i realizuje zamówienie. Młódki są wysyłane, 6 sztuk. Witam koledzy, hodowcy, koleżanki hodowczynie. Pakuję tutaj młódki do wysyłki dla kolegi i powiem tak, idą te młode na testy do znajomego, który takimi gołębiami będzie lotował. Idą one do niego za darmo. Idą to super ptaki, znaczy starałem się wybrać super ptaki, a tym bardziej, że jeden z kolegów mnie wystawił, bo zamówił sobie 30 młodych z rozpłodu do rozpłodu swojego, więc mu zostawiłem, naszykowałem taki pakiet gołąbków z gołębnika rozpłodowego. Czekałem aż wszystko będzie, żeby razem wysłać. Jeszcze mówił, że nawet przyjedzie osobiście te gołąbki sobie odebrać. No i niestety w ostatniej chwili odkazał, że jednak tych gołębi nie bierze. Halo! No witam. Mówiliśmy się, że będzie pan dzwonił wczoraj, ale jak z tymi młodymi, z tymi 30 sztukami, co miały być do pana, co z nimi robimy? Słuchaj, to nie da rady. Co? Te, co pan zamawiał? Nie da rady. No. Nie da rady? Nikt nie chce jechać, a przesyłka jest za droga. Że przesyłka za droga. To ja już panu tą przesyłkę pokryję i panu je wyślę w tej cenie. Nie da rady. No, tylko mógł pan dać trochę wcześniej znać, no z miesiąc temu, jak już powiedział z tymi młodymi, bo ja je do pana zostawiłem, a pan je w zeszłym roku zamówił i to tak wyszło niefajnie, no. I dlatego pan wczoraj mówił, że jeszcze zadzwoni i powie. No i w końcu nie wiedziałem, jak sytuacja. Czyli pan ich nie bierze, tych młodych? No. Aha, no szkoda, że pan wcześniej trochę nie zadzwonił powiadomić. No sorry, no. Stało się, bo ja być zagoniony. Problem jest taki, że jedne już im lotki przerosły, bo były trzymane. Już zaczęły wyrzucać lotki, więc no, załatwił to na cacy. A ja tu do kolegi wybiorę młódki, które po prostu nadają się do oblatania z tych młodszych, żeby je oblatał i będzie nimi lotował na testy. Także tutaj wybieram młodziaki po moim gołębiach rozpłodowych. No i zobaczymy, jak te testy wypadną. A powiem tak, gołąbki tu są ciekawe. Tu jest inbred na rudę. Rudy z dwóch stron. Rudy z dwóch stron. Taki o, brązowy rudy. Brązowy rudy na szali zachodzący. Samiec.
Samiec jak byk. Samiec jak byk. Plecki. Numer przeczytam, 472. Taki gołąbek. No muszę ich nazbierać, nie wiem, z 10 mu wyślę na te testy, zobaczę. Muszę je teraz przełapać, zobaczyć, które nie mają lotek zrzucone i wybrać. Tu jest imbret, to nie wiem, czy do lotu imbret taki dobry, więc on pójdzie na razie na bok. Tu na przykład jest samiczka, której ojciec jedynki zdobywał, szampiony, jeden z najszybszych. Ojciec był lotowany i poszedł na rozpód. Na rozpód. Taka drobniejsza samiczka, ale kapitalny ojciec. Zresztą jej ciocia była 7. lotniczką Polski. 7. lotniczką Polski. Z rudych, tu trochę na rudę zachodzi. Mała, drobna samiczka. O, tu jest grytki, gołąbek, grytka razy 901, samica z 13 roku, 6, 9, 10. Ten ma dość piór, nic nie zrzucił, więc też nie dokladuje. Jest rudy, on akurat jest z gołębi lotowych, ale matka na razie moja najlepsza lotniczka, druga lotniczka oddziału w tej chwili. Tata rudy, samiec, on też już jest dosyć stary, 3, 6, 9, 10. Też jeszcze jeden kolega się nie odzywa, go trzymam dla niego, ale on akurat mówił, że przerośnięte mogą być, także. O, tu jest fantastyczna samiczka, ma piskę koło oka, tatuś. Był 4 razy u mnie pierwszy na młode. Pradziadek był 3 razy na wystawie ogólnopolskiej. Był 3 razy najlepszy w okręgu. Najlepszym lotnikiem, wyrzuca tutaj, wyciska tą lotkę. A w końcu nie chciałem, w końcu samiczka, dziewczyna, no to kolega nie odebrał, no to chyba zostanie faktycznie u mnie. No już lotkę zrzuciła, może się oblata. Ja ogólnie samiczek potrzebuję, no to. O, fajna dziewczyna. Tu jest białas z ludoklasensów i wnuk szaleńca, po synie szaleńca, ale zamówiony, ma przyjechać teraz w najbliższy weekend kolega sobie zabrać kilka młodych, bo się dochowują, więc ten zostaje. Tu jest srebrny samiec, jakiś srebrny, przepiękny samiec. Też tam kolega go, jeszcze żeśmy się nie dogadali do końca, chce, ale on go chce, żeby go dopiero w lipcu wysłać. Nie wiem, czy mi się go chce tak długo trzymać, aż do lipca. Lotki zrzucił, jak i szali. No, te kilka, które wyrzuciło lotki, to zostaną u mnie. A tam jeszcze jeden, co chce do rozpłodu, to ewentualnie te przerośnięte to mu dam. A tutaj są te, które są w wieku takim akurat do wysyłki, ale one jeszcze mogą tydzień zaczekać, więc one są do wzięcia, jak to się mówi, i mogę je wysłać następnym transportem w przyszłym tygodniu, bo one jeszcze do oblatania spokojnie będą, więc ta reszta na szczęście jest w dobrym wieku i nie jest przerośnięta, nie jest za duża, więc to jest jakiś pozytyw. A tak to niestety, koledzy, czasami bywa, że się jest wystrychniętym na dudka, bo ktoś dzwoni, pyta o porady, jak prowadzić gołąbki i tak dalej, wszystko całą zimę, zamawia młode, dzwoni co chwilę, gada dużo czasu
często, a potem jak przychodzi, zamawia młode, tak wszystko na słowo, na zaufanie, a potem nie odbiera tych młodych. Dzwoniłem jeszcze się zapytać, ale niestety, mimo że wcześniej deklarował, że weźmie, to tych młodych nie odebrał. Także parę młodych zostało, które były obiecane, ale już są, kolejka się zwolniła. A i tu drugi przedział rozpłodowy, tu też mu coś wezmę, wybiorę koledze. Tu jest pitbullka razy kitel, oryginały, ma jajka, a już właściwie ostatnie jajka z rozpłodu, które dam wychować teraz, bo będzie przerwa w wychowie. O, jajeczka są, cyklują się. Kitel razy pitbull, to co dla mnie to już odłożone, też będą dostępne. Tu jest mały porszak, jeden z dwóch. Jednego zostawiłem do chowania, bo nie chciałem ją męczyć, tej mamusi. Tu jest porszaczek taki. Tu są Sagan razy Rico, młodziaki, jak się stroszą. Chyba parka będzie, samczyk i samiczka. Niebieski pstry i tak jak ojciec to samiczka, a samczyk szpak na matkę Rico. No, tu są kapitalne gołębie. Też te większe mu zapakuję, żeby miał w podobnym wieku do jego gołąbków. I tu moje lotniczki. Tu jest palarski też. Drugi jest, kolega wziął drugiego. No jest tu kilka takiej super. Wow. Tu też bydlaczki. Chyba samczyk. I samiczka, tak? Wow. Gdzie uciekasz? I dziewczynka. Parka. A tu mam szczepionkę, dzisiaj je poszczepię. To jest samiczka. Nad samiczkami się jeszcze muszę zastanowić, czy sobie nie zostawić, bo no, samiczki ewentualnie. I zaś plan będzie przekroczony. Miało być mniej młodych, a zaś sobie z 15 nadprogramowych przez takiego kolegę dołożę. Trzeba te młode zostawić, a tych rodziców sprzedać. Aby ktoś chciał, to ptaki z rozpłodu oczywiście są do sprzedania. Palarskie, paluchy, hainderki, oryginały, żinoklikę. No, po kolei. A tu cała ekipa idzie do centrum Polski na testy. Taka ekipka. Zaklejamy i jadą w trasę. Jeszcze. Nie wyskakujcie. Tylko zrywamy, żeby wszystko zakleić. I jadą, dobra, to nie ma problemu. Gdzieś podpisała? No tak myślę, no zobaczymy, jak tam kto następny pojedzie. No, proszę bardzo. Ten numer będzie mieć osoba, która będzie do pana dojeżdżała, od pana numer. Tak, tak, bo my się na Łodzi spotykamy i rozdzielamy te paczki i wracamy na swoje rejony. O, tu dalej jest ciemno, więc zaś nie bardzo pokażę. O, teraz się. O, teraz będzie widać. Masz numerek 462. Ciemny. Tu jest rudzielec 459. Tu jest samczyk 599.
4 tu powinny być. 479. I jeszcze zostały takie. 463. Też z piską. Samiczka 588. To w tym przedziale. O, jak cinają. A tam są młodziaki. O, to jest młody. Ciemny sztolek. Tam jest sztolek. On z rudych też tu są. Tu rudzielec. Tam jest mała samiczka ruda. O, to jest tam tata. Ruda. Tu są pstre. O, jak ładnie je. Pstry wanlunek. O, akurat dwa się razem spikły. O, bije go. To masz siostrzenicę. Siostrzenicę bił. O, tu też. A te młode razem przy tych starych samcach. Tam je, tu je. Tam je, o, szeczek. A tam jeszcze wstydzą się 2-3. Najpierw zjedzą stare, co lepsze. A samice słyszą, że o, tam rudzielec. Mały rudy. Mała samiczka ruda piszczy. O, tu jest też. Młodziaczki będą piły. Wodę mają. Czerwony, jaki bojowy. Tam ciemny pstry. A też czerwony. I jak ktoś zainteresowany młodymi, zapraszam do kontaktu. Dobry lot.